Bonjour, dzień dobry, nazywam się Thibaut, jestem Francuzem i tutaj jest Dorota, moja partnerka, która jest z Polski. Dorota, masz partnera Francuza. No to jest taki miły Francuz. Co myślisz o Francuzkach i co myślisz o Polkach? Ile procentowo jest Francji, ile Polski? Jesteś kibicem? Tak, jestem kibicem Legii Warszawy. A rodzina Thibaut przyjęła cię ciepło? Więc jak wygląda trochę nasza sytuacja, bo ja jestem już w Polsce 10 lat, to jest dużo czasu. Trafiłem do Polski 10 lat temu na studia, więc studiowałem na SGH. Studiowałem biznes przez 2 lat na SGH i potem stwierdziłem, że może fajnie byłoby zostać w Polsce, bo Polska jest fajny kraj, tak? Więc po 2 lat studia stwierdziłem, że warto się nauczyć polskiego, bo niestety kiedyś nie mówiłem po polsku, mimo to, że moja babcia jest Polką. Wszystko było po angielsku i stwierdziłem, chcę zostać w Polsce, nauczyć się polskiego, to jest czas na to. Więc skończyłem studia. 2 miesiące bardzo intensywne lekcji, codziennie, 5 razy tygodniowo, 2 godziny i po 2 miesiącach zaczynałem jakoś mówić po polsku. Potem miałem fantastyczną przygodę, bo wyprowadziłem się poza Warszawę, gdzie w końcu mogłem mówić po polsku, bo w Warszawie mówić po polsku jest ciężko. Więc wyprowadziłem się do Siedlce. Siedlce. Tak to wygląda akurat, bo trzeba cały czas poprawić. Świetne miasto, w środku miasta jest więzienia. Każda niedziela jak wróciłem do Siedlec, więzienia, kobiety na zewnątrz, faceci w środku, rozmawiali pomiędzy sobą, a ja od poniedziałku miałem pracować. Ale to było super, żeby się nauczyć polskiego, więc przez 2 lat tam pracowałem dla francuska firma i zawsze miałem na głowie, że może warto byłoby założyć swoją firmę, bo zawsze marzyłem o tym. Miałem taka szansa, że mój dziadek i babcia po każdej stronie właśnie mieli firmy we Francji, restauracja, piekarnia i hotel. Więc to jest coś, to jest branża, do której jestem związany ogólnie. I właśnie tak to wyglądało. Miałem pomysł z kolegą na początek, założymy piekarnię i spróbujemy. Tak zaczynała moja przygoda jako entrepreneur tutaj w Polsce. I właśnie to był czas, kiedy poznałem Dorotę. Któregoś niespodziewanego razu, gdzie w końcu Thibaut miał chyba pierwszy wolny weekend od pracy. Ja natomiast też jeszcze w ogóle nie byłam związana z gastronomią, jakkolwiek można powiedzieć. No, poznaliśmy się niedaleko tutaj, bo nad Wisłą, dosłownie naprzeciwko, w warunkach takich no, młodych ludzi, któregoś razu nad Wisłą. I tak po prostu od pierwszego spotkania chyba między nami to jakoś zagrało. Ja natomiast mieszkam w Warszawie już będzie 8 lat. Tuż po moich studiach w Stanach Zjednoczonych sprowadziłam się tutaj do Warszawy. Mój tata jest z Warszawy, mama jest z Łodzi, gdzieś zawsze w dzieciństwie byłam też z Warszawą mocno związana. Urodziłam się pod Bydgoszczą, ale gdzieś moi rodzice też mówili, że koniec końców wszystko mnie ściągnie do Warszawy, tak też się stało. Tutaj zaczęłam moje drugie studia i no, odkąd się poznaliśmy z Thibaut, przebranżowiłam się jakby z sportu na gastronomię, bo wyczuł moje kulinarne talenty, powiedzmy, albo mu bardzo smakowało to, co zawsze dla niego gotowałam. To jest prawda, naleśniki. I tak mnie namówił właśnie na wspólny koncept, na naturalną koleją rzeczy. Zaczęłam mu pomagać w firmie, dodałam tego
kobiecego, estetycznego, takiego touchu, jak to się mówi, i od tamtej pory w sumie już to będzie 5 lat, odkąd jesteśmy razem i razem też współpracujemy. To wiadomo, są takie up and downs, ale ostatecznie jest dużo pozytywnego w tym, że możemy żyć i pracować razem i też wspierać się i rozwijać cały czas w tej wspólnej branży, nie tylko w branży jakby gastronomii, ale ogólnie jakby w poszukiwaniu takiej naszej wspólnej drogi, więc no. Bardzo cieszyłem się na to spotkanie, ponieważ rzadko mam okazję posłuchać głosu obcokrajowca na temat Polaków. Pytanie jest następujące. Co sądzisz o Polakach? O Polkach zwłaszcza, bo przecież twoją partnerką jest Polka. No, ciężko. Nie, jest naprawdę, sądzę, że to są bardzo mili ludzie. Ogólnie ja co bardzo lubię z nimi, jest to, z Polakami ogólnie jest taki dystans na początek, tak? Bardzo tego lubią, bo trzeba czuć osoba i rozumiem, że to jest ta kultura, że nie zaufamy od razu drugą osobą. Oczywiście, po prostu inna kultura, ale z czasem można budować bardzo dobre relacje. Ja bardzo się cieszę, bo tutaj mam dużo znajomych, obcokrajowców i też mam dużo Polaków. Jak studiowałem tutaj w Warszawie i tak dalej, jeszcze nadal mam kontakt z tymi ludźmi i ogólnie bardzo mili ludzie, jak powiedziałem, trzeba dać trochę czas, żeby budować dobra relacja, ale ogólnie nie mogę narzekać. Dobra, gastronomia to prowadzimy razem, to jest coś, ale sądzę, że nasza życie od początku jest bardzo związana. Dlaczego? Dorota grała w tenisie, ja grałem piłkę nożną. Jako piłkarzem ja grałem piłkę nożną. Więc zawsze sport był dla nas coś ważnego. Takim elementem chyba kluczowym w naszym życiu i powiedzmy, śmiało można powiedzieć, że połowa naszego życia została spędzona gdzieś na wysiłku fizycznym, codziennych treningach, przygotowaniach, wyrzeczeniach codziennych, więc sądzę, że w biznesie nam to absolutnie chyba nie przeszkadza, że te poświęcenia są na każdym kroku. No, więc tenis było dla niej, ona grała w bardzo dobrym poziomie, nawet w Stanach i tak dalej, ja piłkę nożną tak samo. I właśnie chyba nasza kariera się skończyła wcześniej niż planowaliśmy, ale to był dobry krok, bo właśnie to był czas, jak potem się poznaliśmy i od tego czasu prowadzimy nasza firma. Tak. Co jest bardzo ciekawe, bo jak zaczynaliśmy, mimo to, że mieliśmy trochę pojęcia o gastronomii, przez nasza rodzina, Dorota i ja, zaczynaliśmy od zera. Tak? Rynek Warszawy był bardzo ciekawy. Żółto dzioby. Absolutnie i każdy krok dla nas był ciekawy, więc inwestowaliśmy trochę pieniędzy i od tego czasu po prostu budowaliśmy krok po kroku, co robimy, więc dzisiaj jest tyle dobrze, że mamy nasza restauracja tutaj na powierzchni. Jesteśmy bardzo dumni z tego, bo to było dużo pracy i to jest nadal dużo pracy, a też do tego dużo robiliśmy poza. Jesteśmy każdy weekend na targi szałowe, jak jest sezon letni. Też robimy dużo cateringów, współpracujemy z ambasadą Francji, z różnymi firmami francuskimi tutaj w Warszawie. Dużo się udzielamy, tak. Tak, też współpracujemy z kawiarniami w Warszawie, około 10-15 kawiarni od nas kupują codziennie produkty, więc jesteśmy bardzo aktywni i mamy jeden cel, mimo to, że Dorota jest Polką, ale teraz jest połowa francuską. Chcemy po prostu promować Francję tutaj w Polsce i to jest po prostu naszego celu. Tak. Chcemy po prostu promować skąd ja jestem, gdzie Dorota było oczywiście wiele razy pokazać, jak to po prostu wygląda u nas, ale to robić tutaj w Polsce.
Dorota, masz partnera Francuza. Tak. Jak to jest? Jak to po prostu jest? No nie mogę narzekać. Skoro jesteśmy nadal razem, już w tym roku będzie 5 lat, sądzę, że tak, nie mogę powiedzieć też za wszystkich, ale sądzę, że my tak oboje po prostu znaleźliśmy siebie w jakikolwiek sposób. Dużo osób sądzi, że to jest też proste prowadzić takie życie, które prowadzimy, że to wszystko wygląda Bardzo filmowo to wygląda. Tak ładnie, taka, no. dokładnie, że często jesteśmy wrzucani do takiego jednego worka bądź w jakiś schemat. Ja to też rozumiem, natomiast sądzę, że oboje jesteśmy bardzo wymagający, ale nie w taki chorobliwy sposób, taki normalny, po prostu mamy swoje wartości i sądzę, że mimo tej różnicy kulturowej gdzieś mamy więcej jakby wspólnego niż takiego obcego. No to jest taki miły Francuz. No z tych wszystkich Francuzów to jest taki naprawdę fajny Francuz. Tak. Oczywiście wszystkich ich też, tych co poznałam do tej pory, no to muszę przyznać, że no to 90% lubię. Okay. Bardzo ciekawy dla nas jest ten cały proces, bo zaczęliśmy, bym powiedział, od początku prowadzić firmę i też w życiu jesteśmy oczywiście razem, więc też to było wyzwanie, być codziennie w pracy i w domu. Sądzę, że ta nauka po prostu była dużo szybszej niż po prostu normalny związek, bo musieliśmy po prostu wszystko połączyć razem. Poznać się na każdej płaszczyźnie. No, pracować do 11, do 23 sobota wieczorem i zaczynasz o 5 rano. Tak. Jak jest pierwsze kilka miesięcy w związku, to nie jest prosto. Natomiast sądzę, że to nam też dużo pomagało, bo to zawsze co mówię, z Dorota jesteśmy oczywiście razem, ale też mamy dużo takiej, lubimy te same rzeczy. Spędzimy też dużo czasu poza pracy i lubimy te same rzeczy. Sport, zdrowa, wellness i tak dalej. I to tam też nam też dużo pomaga. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt, który też sądzę, że jest kluczowy, jak prowadzimy taka firma, jest to, że nie jesteśmy cały czas razem i robimy te same rzeczy. Mamy jedna firma, to jest jeden rzecz, ale Dorota robi swoje, ja robię swoje. Każdy ma swój sektor, jak to nazywamy. Też mamy bardzo podobne charaktery, jest w tym dużo pozytywów, ale też mamy bardzo silny charakter. Sądzę, też to wychodzi ze sportu i czasami jak wy. Jest dużo prądu między nami, ale sądzę, że to tylko pozytywy z tego. W sensie to jest normalne, ale sądzę, że to jest tylko na pozytywy. I najważniejsze jest to, że ja chcę dobry dla niej, ona chce dobry dla mnie. Ale więc też wzajemnie się codziennie, sądzę, tak można powiedzieć, stymulujemy, dopingujemy, motywujemy. Czasami ja mam dni, gdzie mam pełno pomysłów, zarzucam go pomysłami, Thibaut potem też przychodzi do domu, rozmawiamy o pracy. Czasem jest to za dużo, ale koniec końców no jest to potrzebne, żeby się rozwijać, żebyśmy mogli się rozwijać oboje jako niezależne osoby, ale też i w związku, i w pracy. I no jest śmiesznie, ciekawie. Ale zawsze słyszałem, o tutaj narzekamy. Ja sądzę, że tutaj w Polsce akurat ludzie dużo narzekają, ale sądzę, że jak mówiłem, to jest kultura. Tak? Ale natomiast ludzie nie mogą narzekać. Naprawdę sądzę, że życie w Polsce jest bardzo dobre, jest coraz lepsze i trzeba po prostu doceniać, co macie tutaj. I to jest, jak powiedziałem wcześniej, że ja jestem tutaj, bo wy chcecie wyjechać za granicę. Akurat tak, tak mówią do Polaków, naprawdę doceniacie, co macie. Tak? Bo mogło być dużo gorzej. Oczywiście może gdzieś indziej jest fajne, ale co bardzo mi się podoba tutaj jest to, że można podróżować, wracać do Francji 2 godziny. Tak?
Gdziekolwiek ja chcę podróżować, może do innej kultury dalszej, na przykład, nie wiem, do Turcji, gdziekolwiek, to jest 2-3 godziny. A gdybym miał to robić od Francji, to byłoby 2-3 razy więcej. Więc naprawdę jest dużo plusów tutaj i trzeba tego, jak mówię, doceniać i trzeba pamiętać też, że to nie jest koniec, tak? Że kraj tak wygląda dzisiaj, jest bardzo fajny, ale trzeba tego trzymać i pamiętać o tym. No. A o samych Polakach co mógłbyś powiedzieć? Są takie cechy, które Ci się podobają, albo też takie, które chciałbyś zmienić w nas? No, ten narzekanie trochę czasami ja sądzę, że to jest akurat coś, które byłoby fajnie czasami tego zmienić. Też sądzę, że jest jeden mały minus, który widzę od jakiegoś czasu też, fakt, że jestem obcokrajowcem, który mówi po polsku i czasami nie jest za bardzo dobrze interpretowany. Czasami fakt, że mówią po polsku z akcentem, to nie jest czasami dla wszystkich pozytywne, tak? Ale tak, jeszcze raz, to jest kultura, ja tego rozumiem, ale ogólnie, jak mówiłem, jestem bardzo zadowolony w Polsce, ja chcę zostać w Polsce, ja płacę podatki w Polsce, ja mam partnerkę tutaj z Polski i ogólnie jest dużo plus, więc trzeba się skupić na te plusy, raczej nie na te minusy, ale pamiętamy o tym. Polska jest fajna dzisiaj, trzeba tego trzymać jak jest, a nie zmienić, bo było dużo zmian ostatnio. Ja jestem tutaj 10 lat, ja widziałem, jak ten kraj się rozwijał i sądzę, że ostatnio ja widzę, jak płacą dużo więcej wszystko i to mi się nie podoba do końca. Wolisz być we Francji czy w Polsce? Jak jestem na wakacjach, wolę być we Francji, zdecydowanie. Natomiast też jestem przyzwyczajona do Polski. To nie tak, że chciałabym tutaj może zostać na zawsze. Ciężko mi powiedzieć, już raz mieszkałam za granicą. Natomiast no, koniec końców wróciłam tutaj z pewnych powodów, więc na pewno no, jestem silnie związana też tutaj do Warszawy, mam ogromny sentyment, mam też sporą część rodziny tutaj w Warszawie, więc fajnie by było któregoś razu wyprowadzić się na klify w Brytanii i malować codziennie i nie wiem, jeść ostrygi i popijać rozę latem. Będzie czas na to, będzie czas na to. Na ten moment trzeba wykorzystać całą naszą energię i jeszcze te pokłady kreatywności tutaj na rozwój naszej firmy. Zawsze po wakacjach wracamy też, sądzę, pełni pomysłów, jednak stęsknieni też i za domem, i za tym naszym drugim małym domem. Więc póki co zostajemy tutaj i działamy tutaj i będziemy robić wszystko, żeby promować tę kulturę francuską taką, jaką ona jest, a nie tylko jej wyobrażenie. Jak Twoja rodzina, znajomi w ogóle przyjęli, czy zaakceptowali Twój związek z obcokrajowcem? Czy jak? Sądzę, że tutaj od początku nie było żadnych problemów. Sądzę, że moja rodzina sama w sobie jest troszeczkę inna, bardziej nowoczesna, powiedzmy, sądzę od innych polskich rodzin, chociażby dlatego, że no, wiemy też, jak było w Polsce wcześniej. Nie wszyscy mieli okazję wyjeżdżać za granicę, nie było to proste. Moi rodzice natomiast wyjeżdżali, moja mama bardzo dużo wyjeżdżała. Nie wiem, do Korei, do Japonii, do Jugosławii, była tancerką wcześniej, tańczyła w Mazowszu, więc poznała też wiele różnych kultur, była też we Francji. Pamiętam właśnie takie zdjęcie sprzed 30 lat naprzeciwko Moulin Rouge i my sobie to zdjęcie powtórzyłyśmy, więc to też tak dużo opowieści, więc dla nich jakby przyjęcie Thibaut do rodziny to było takie proste. Po drugie, ja też sama mieszkałam prawie 3 lata w Stanach Zjednoczonych, w San Francisco, bo wyjechałam na studia, na stypendium sportowe, więc przyjęcie obcokrajowca do rodziny nie było niczym specyficznym i sądzę, że no, zawsze chcieli mieć takiego synka, bo jednak jestem jedynaczką.
córeczka tatusia, taka traktowana trochę jak syn, no to chociaż w końcu mam tatę z głowy, ma z kim pogadać na męskie tematy, nie męczy mnie ciągle z tym. Ja sądzę, że ogólnie ta kultura francuska tutaj w Warszawie i w Polsce nie jest za bardzo znana, bym powiedział. Nie ma za dużo francuskiej restauracji w Polsce, bo francuska kuchnia to jest minimalistyczna kuchnia, a wy w Polsce lubicie, jak jest dużo jedzenia i tak dalej. Ale jest dużo wspólnych punktów pomiędzy kuchnią francuską a polską, co też staramy się przekazać, pokazać. Zresztą to ja tutaj odpowiadam za kulinarne podboje, wszystkie przepisy, całe menu też jest skonstruowane przeze mnie. On jest królikiem doświadczalnym, spożywa to, co ja przygotuję, ale zawsze radzę się teściowej, czy to jest dobry pomysł i czy to jest smaczne, i ona mi zawsze mówi: Dorota, it's good, it's good. Fusion food, no, więc miksujemy jedzenia, co ludzie lubią w Polsce, a co my robimy we Francji. Dam przykład, na przykład mamy naleśniki mąka gryczana, to jest coś we Francji, w Brytanii, które uwielbiamy, ale też wiemy, że we Francji to dajemy taki w prostym sposobie, tak, tylko naleśnika i składniki, a wy w Polsce lubicie, jak dodajemy sałatki i tak dalej, więc po prostu dodajemy sałatki do tej naleśniki. Więcej dodatków, natomiast śmiesznie, że galety, które są u nas takim sztandarowym i rozpoznawalnym daniem z twojego regionu. U was są restauracje, jest crêperie na wieczór, a u nas się to przyjęło rano na śniadania, więc gdzieś te punkty są wspólne, natomiast trzeba to trochę przekazać w inny sposób, inaczej to dostosować. To jest punkt, który oprócz naszego życia i tak dalej, jeśli chodzi o biznes, to jest, sądzę, że jest bardzo ważne, jest to, żeby się dostosować do kraju, gdzie jesteśmy, bo wiele ludzi czasami idą do kraju i myślą, że dobra, mam super pomysł, u mnie to działa i tak to nie działa za bardzo, w sensie to będzie działało za granicą. Trzeba rozumieć, jak klient reaguje i to jest bardzo, bardzo ważne, więc trzeba rozmawiać z ludźmi, rozumieć ta kultura. Bo jak Dorota powiedziała, rano u nas naleśniki to jest tylko i wyłącznie wieczorem albo na obiad, a u was to jest na śniadanie, więc po prostu trzeba znaleźć jakiś kompromis. Ale wino jest od rana, więc to jest, to pasuje. Tak. Pierwsze zamówienie dziś rano to na przykład było wino, więc... No, to akurat mi pasuje dużo w Polsce, że może być alkohol od rana, to jest... Przed 10 z przymrużeniem oka. No, to jest prawda. Wiesz, moja żona jest Ukrainką i ja widzę różnicę pomiędzy Polkami i Ukrainkami, bo też nie tylko samą nią, ale również jej koleżankami, z którymi się często spotykamy. I chciałbym się Ciebie właśnie zapytać, co Ty myślisz o Francuskach i co myślisz o Polkach? No, ja sądzę, że jest jeden rzecz, to jest bardzo dobre. Jest to, że ja to widzę z Dorotą i ogólnie kobiety w Polsce, oni dbają o mężczyznę, tak? Oni są dobre dla niego i sądzę, że to jest też bardzo ważne, bo oni dbają o faceta, ale też dbają o rodzinę. I tu to jest super ważne. Natomiast też kobiety w Polsce muszą pamiętać, też oni mają życie. I ja też jestem jakby z Francji, tak? Mam swoją kulturę i na przykład jak patrzę na Dorotę, ja nie chcę Dorota, żeby było tylko w domu, gotowało to wszystko. Ja sądzę, że jeśli chodzi o niej, ona ma dużo talentów, ona musi tego wykorzystać na co dzień i sądzę, że z tym się skupię z nią, żeby też wypełniło się siebie, żeby miało po prostu dobre dla siebie. I sądzę, że to jest właśnie ta trochę różnica, jak patrzą na te starsze pokolenie, że kobieta w domu, facet pracuje. No tego rozumiem, tego lubię, ale sądzę, że też kobiety mogą robić dużo więcej, szczególnie, że w Polsce kobiety naprawdę są bardzo utalentowane ogólnie, są zdolne, mają dużo umiejętności i trzeba tego po prostu wykorzystać, a nie tylko zostać w domu i to wszystko. Dla mnie nie było takiego ogromnego kontrastu, sądzę, pomiędzy kulturą polską, którą ja wyniosłam ze swojego domu, a pomiędzy też kulturą twoją, z twojego domu. Sądzę, że mimo wszystko jesteśmy z dwóch różnych krajów, ale nasze domy są jakkolwiek podobne.
Ale kultura jest inna. Ale kultura na pewno polska, francuska jest zupełnie inna. My jesteśmy bardziej, sądzę, takim narodem, nie powiedziałabym naburmuszonym, ale wywołać u nas uśmiech, no trzeba na to sobie zapracować. Sądzę, że u Francuzów mniej, natomiast jesteście dużo bardziej krytyczni od nas, troszeczkę. Macie też swoje wymagania, swój standard. To jest czasami śmieszne, jak rozmawiamy o tych różnicach kulturowych. No, z pewnością, co by się przydało w Polsce i co też staramy się tutaj propagować, to jest to dzień dobry, bonjour. Jak się wchodzi gdzieś, to się mówi dzień dobry, korona z głowy nie spadnie, uśmiech i wtedy dzień staje się lepszy, a do tego croissant i kawa, no to już mamy super. Ja sądzę, że jedyna duża różnica jest taka, już jestem w Polsce od jakiegoś czasu, więc ja sądzę, że umiem rozwiązać problemów tutaj, ale nauczyłem się, że sądzę, że czasami nie trzeba iść do kompromisu, po prostu trzeba ustalić, jak jest i to jest tak. Jesteście bardziej narodem kompromisowym, my jednak podejmujemy decyzje w inny sposób. Dokładnie, ale to mi pasuje też. To mi pasuje też, tylko trzeba tego rozumieć. I właśnie to sądzę, że to jest bardzo ciekawe, bo we Francji ogólnie ludzie absolutnie nie rozumieją kultury polskiej albo bardziej takiej ukraińskiej. Wschodnioeuropejskiej, tak możemy to nazwać, jednak to są zupełnie inne przyzwyczajenia. Natomiast warto też się skupiać na tych wspólnych punktach, które nas łączą, bo jest ich naprawdę dużo i... Tak. Z czasem widzimy, że po prostu ta kultura też jest bardzo bliska. Jeśli chodzi o jedzenia, mamy też bardzo... Mimo wszystko mamy kuchnia bardzo podobna. Tak. Natomiast ja nie przypadam za tym pomysłem, żeby dzieciom rano dawać bagietkę z masłem i z czekoladą. Wy jednak jecie wszystko na słodko rano, my jemy na słono. Jecie obiad o 18:00, ja już jestem głodna u was w domu o godzinie 15:00. Więc czasem tak, są inne przyzwyczajenia troszeczkę. To jest prawda. Jak wygląda właśnie u was takie życie codzienne? Ile procentowo jest Francji, ile Polski? W śniadaniach, wiesz, podział obowiązków? Jeśli chodzi o jedzenie, no to wiadomo, jemy stricte francusko, ze względu na bistro, ponieważ też na co dzień jemy w naszej restauracji, więc to też może być taki znak, że nie boimy się jeść tego, co sami sprzedajemy. Staramy się to jakoś utrzymać i też coś zdrowego wprowadzić, więc nawet dla nas lifestyle'owo jest to fajne, że możemy przyjść do siebie, zjeść i mieć spokój z obiadem. Ja sama sądzę, gotuję francuskie dania też ze względu na właśnie kuchnię, którą mamy tutaj, ale sądzę, że kiedy jedziemy do moich rodziców, no to u Thibaut to jest tak, sałatka jarzynowa, rosołek, żurek, schabowy mamusi i to jest zawsze tak, że jak Thibaut jedzie do moich rodziców, to dzwoni i mówi: ale wiecie, jestem już 20 minut, jestem mega głodny, czy mama zrobiła sałatkę, więc więc no tak pół na pół powiedziałam. Okay. Tak, a nie ma takiego, wiesz, że Thibaut jest Francuzem, ty jesteś Polką i któraś z kultur, nie wiem, to ta francuska jest lepsza, czy skoro jesteście w Polsce, to ta polska jest główniejsza? Sądzę, że oboje z Thibaut też troszeczkę czujemy się takimi obywatelami świata. Okay. Wiem, że to jest takie ogólne pojęcie i ale ja bardzo to rozumiem. I to też nie jest tak, że ja się Polski wypieram albo Thibaut wypiera się Francji. Też nie jestem jakąś zagorzałą nacjonalistką, natomiast też jestem bardzo jakby związana do mojego kraju i sądzę, że on również i staramy się być związani do tych najlepszych rzeczy, ale sądzę, że nie ma tutaj takiej
takiego wyboru, co jest lepsze? Sądzę, że jest dużo nieporozumienia tutaj w Polsce. Ludzie myślą, że francuska kultura to jest luks, to jest Dior, to oczywiście tak jest, ale ludzie ogólnie sądzą, że we Francji nie są arogancki. Z czasem to widzimy, że jak idziemy do Paryżu i tak dalej, trzeba rozmawiać z ludźmi, trzeba rozumieć, kim oni są, a po prostu tak prawdziwa kultura francuska to jest to, że siedzimy na luz, nie musimy nosić cały czas takie fajne ubranie, po prostu siedzimy, spędzimy dobrego czasu, pijemy wino i to wszystko. To jest ta prawdziwa francuska kultura, a nie musi być taka luksusowa, nie wiem, rozgląd do tego. U was to wychodzi naturalnie, po prostu, umówmy się, wy tą klasę, styl macie w sobie naturalnie. U nas wydaje się, że jest to luksusowe, że wy cały dzień spędzacie nad tym, żeby się przygotować, co dziś założę, a to wygląda tak po prostu, że w waszej szafie nic innego nie ma, więc tak wychodzi to super, a my myślimy właśnie, że na ten styl musimy bardzo ciężko zapracować. Tak nie jest i właśnie wydaje mi się, że Francuzi mimo wszystko ten styl w sobie mają. Ja jako studentka modowego kierunku też się dużo o tym uczyłam i jest to też jakby historycznie to jest tak ułożone, że po prostu Francja kojarzy nam się z takim super stylem, ale mimo wszystko jest to bardzo duży luz, tak. Gdzie tak naprawdę ktoś idzie do pracy, wychodzi z pracy, później idzie gdzieś do restauracji czy do, jak to mówicie, brasserie? Brasserie. Tak, w tym samym stroju na lampkę wina ze znajomymi, na deskę serów i my patrzymy na to jako turyści. Ojejku, jak oni pięknie wyglądają. A to oni tak wyszli z pracy, tak wyszli rano, zaprowadzili dzieci do szkoły i tak to Więc tak jeżeli to chcesz wyglądać jak prawdziwy Francuz, po prostu kupuj taki kieliszek, tak? Weź dobre wino i po prostu musisz usiąść z koleżanką albo z kolegą, dobrej wędliny, ser i masz fantastyczny wieczór. Less is more. Tak, i to jest najlepsze. I właśnie tutaj nie chodzi o fajny garnitur i tak dalej. To jest też fajne, ale to nie jest prawdziwe. To ma jakiś styl oczywiście. Dokładnie. Ty masz inny styl, ja mam inny styl, ale sądzę, że chodzi ostatecznie o to, żeby wyluzować na co dzień, jakby zrzucić z siebie te codzienne troski i sądzę, że Francuzi robią to naprawdę super. Sądzę, że mają troski jak każdy inny człowiek na co dzień, ale czasami po prostu trzeba dać sobie już taki... Trzeba odetchnąć, wziąć ten kieliszek wina, wziąć tych ludzi, których się lubi ze sobą, stworzyć sobie taką małą swoją społeczność i po prostu żyć. Ten francuski luz i przysłowiowy chleb na stole, chodzi mi o to, że jak Thibaut przyjechał na przykład do nas, pamiętam pierwszy raz, kiedy poznał moich rodziców, to było na Święta Bożego Narodzenia, więc też taki krok, taki mocny akcent i on zawsze tak chlebek do zupy, ta bagietka musi być i ja patrzę na te okruchy na stole, że on ten chleb kładzie bez talerza i ja go tak poprawiałam, te okruchy mu zgarniałam. No i w sumie 3 dni później lecieliśmy do Francji, to był mój pierwszy raz we Francji i też właśnie na Święta Bożego Narodzenia poznać jego rodziców. I tak mówię, mam nadzieję, że coś jest inaczej, ale jak już zobaczyłam, że jego mama też tak kładzie ten chleb na stół i też są te okruchy, mówię, dobra, oni tak chyba po prostu mają i czas to zaakceptować. Ale oczywiście śmiejemy się dziś z tego. No tak, to są takie malutkie różnice, malutkie akcenty. No ja sama już kładę ten chleb na stół, nie zwracam uwagi na okruchy i już daję mu spokój. Kultura polska jest bardzo mocna. Tak, ja sądzę, że ludzie mają dużo wartości, tutaj bardzo mi się podoba, te rodzinowe wartości i tak dalej, to jest super ważne, szczególnie, że jestem od krajów, że też jest dużo różnicy, też ludzie mogą żyć razem, czasami są problemy, ale trzeba trzymać, co robi Polska dobra. A właśnie święta, bardziej po polsku czy po francusku? No to na pewno, kiedy jesteśmy w Polsce, staramy się tak miksować raz u moich rodziców, raz u Thibaut rodziców,
no to w Polsce po polsku, natomiast moja mama też nie jest taka przewrażliwiona, że muszą być wszystkie wigilijne dania. Czasami staramy się coś też przywieźć od nas, zrobić jakiś mały francuski akcent, wtedy moi rodzice też się trochę cieszą, że możemy w końcu posmakować czegoś innego. Trzeba lubić owoce morza, jak się spędza Boże Narodzenie w Bretanii, bo tam po prostu talerze ostryg, góra krewetek. To jest dosyć egzotyczne, Dosyć egzotyczne. Ja natomiast bardzo, bardzo lubię, więc mi to nie przeszkadza, ale też to nie jest na pewno dla każdego. Waldkowi by się spodobała, ja może niekoniecznie, Okej, ale okej. tak na pewno. To nie jest tak, że ja go chcę bardzo spolonizować, ale sądzę, że tłumaczenie mu kontekstu różnych słów i powiedzeń, nie zawsze tych takich powiedzmy dyplomatycznych, jest bardzo ważne, żeby się odnalazł jednak w sytuacji. Już umiem. Pomagam Ci, już umiesz. Ćwiczymy to nie codziennie, jesteśmy miłymi ludźmi ostatecznie, nie martwcie się, ale przydaje się to. Sądzę, że takie przekręcenie polskich słów, jakby niezrozumienie kontekstu, to często wychodzi śmiesznie. Któregoś razu na początku, jak Thibaut właśnie zaczynał jeszcze wtedy z cukiernią stricte, tata koleżanki Thibaut ze studiów chciał zamówić tort bezowy, a Thibaut zrozumiał, że to ma być tort beżowy. Jednak ta kreseczka czy kropeczka nad niektórymi literami robi różnicę. Ale było dobre to jest to najważniejsze. Ostatecznie nic mu nie powiedzieli, bo tort był pyszny, ale dopiero chyba po 2 latach się okazało, że oni powiedzieli: a pamiętasz, Thibaut, jak chcieliśmy zamówić bezę, a dostaliśmy beżowy tort. I właśnie to jest super, jak jesteś obcokrajowcem tutaj, szczególnie Francuz, bo możesz sobie pozwolić taki błąd. Tak. I wiesz, jakikolwiek sytuacja, które czasami są takie niewygodne, wyroczyć z tym na najlepszym sposobie. Czy wiesz, co to znaczy przebierać nogami? Nie. Przebierasz nogami codziennie we śnie. Co to znaczy? No, że tak ruszasz nogami, tak przebierasz nogami. A, no, i to jest prawda akurat, nie? No, tak, No. tak. No. No. I dlaczego to? No tak po prostu. No nie wiem dlaczego, jak mówi na przykład ruch, to zaczyna do mnie mówić chór. I ja mówię: jaki chór? O co ci chodzi? Ruch. Ruch. No tak, więc czasami te... A też właśnie było śmieszne, bo jest takie miejsce w Warszawie, nazywa się Plac Halera. I zawsze ja mówię Plac Halera. No bo to jest to nie mecha, ja czasami nie rozumiem, o co ci chodzi, ale... Albo Siedlce. Siedlece, mówisz. Ja nie umiem tego powiedzieć. No, Siedlce. No. Siedlce, no. A nóż widelec, wiesz co to znaczy? Nie. No ale wiesz co to nóż i widelec? No. No to tak się mówi, a nóż widelec to jest takie, że prawie. Okej. A nóż widelec, że tak może ci No się, właśnie, teraz coś ci się uda. będę spać mądrzejszy dzisiaj. Przebierając nogami. No okej, śmiając nogami. Cały czas. A rodzina Thibaut przyjęła Cię ciepło od razu? Tak, absolutnie. Częste pytanie, które pada, to jest od moich koleżanek: jak wyglądają Twoje kontakty z teściową? I to jest taka cisza, takie małe werble i ja wtedy mówię: wspaniale. I one tak: no nie. Ale naprawdę tak jest. Dzięki niej ćwiczę francuski, ona dzięki mnie ćwiczy angielski. Tak się dogadujemy, ale jest też dla mnie bardzo dużą taką inspiracją i podporą na co dzień też właśnie w życiu z Thibaut, no bo mama wie najlepiej, jak to jest. Thibaut Thibaut. ma również na imię mój ulubiony bramkarz, Thibaut Courtois, i mojego ulubionego Realu Madryt, więc jeśli pozwolisz, 2 zdania o piłce nożnej. Jesteś kibicem? Tak, ja jestem kibicem Legii Warszawy ogólnie. Ja tak muszę powiedzieć. Natomiast co jest śmieszne, że jest drugi klub Warszawy, Polonia Warszawy, i prezesem klubu Polonia Warszawy jest akurat Francuzem. Naprawdę? Jest Francuzem. Nie wiedziałem. No, więc nie, ale akurat bardzo ciekawe, bo ja mam dużo doświadczenia z Legii Warszawy. Ja sądzę, że może nie byłem jedynym, ale byłem 10 lat temu, jak byłem na pierwszy raz na Żilecie, bo bardzo często chodzę na Żilecie. Tam
tam nie znałem polskiego, nic nie znałem, a po prostu siedziłem tam i widziałem, co się dzieje około mnie. Pamiętam taka sytuacja, że brałem swoją komórkę i zaczynałem nagrywać, co się dzieje, a ktoś po prostu skakał na mnie i mówi, co robisz tutaj? Nie jesteśmy tutaj, żeby nagrywać, tutaj musisz śpiewać. Okay. I od tego zaczynała moja przygoda z Legią Warszawy, ale ogólnie no, to super, tutaj jest bardzo dobra atmosfera i to po prostu lubię. A jak oglądacie z Dorotą mecz piłkarski Polska-Francja, to za kim jesteś? No, Francja oczywiście i ona też. A Ona tak? też, ale ona jest dla Francji, bo ona wie, że Polska przegra. Okay. Więc Francja wygra, więc wiadomo, że No, ona przepraszam, na Mistrzostwach Świata chyba w 1982 roku Polska wygrała z Francją w meczu o 3. miejsce, Tak. 3-2. Ja jeszcze nie byłem na świecie i ja nie pamiętam widzisz, też właśnie. Nie. Ale dobrze, to jeszcze kontynuując, w takim razie, jeśli jesteś też fanem Legii, mogę tak powiedzieć, to jeśli Legia będzie grała z PSG na przykład? To zależy, gdzie będę. Jeżeli będę w Warszawie, czy będę w Paryżu. W Warszawie będę kibicować Warszawę, jeżeli będę w Paryżu, będę kibicować Paryż. Ale ogólnie, jak powiedziałem, nigdy nie widziałem taką atmosferę jak w Warszawie. Tak, I sądzę, że to jest... kibice są znani na całym świecie. Są znani, ale też, co bardzo mi dziwiło, ale pozytywne jest to, że naprawdę jest dużo szacunek. Że ja cały czas jakby jestem na Żilecie, widzą kobiety, widzą dzieci, widzą rodzinę i zawsze słyszałem, no, te ultra i tak dalej. Nie, jest akurat dobre i tego doceniam dużo. No. Co jest ciekawe tutaj, że sądzę, że też ciekawe dla Dorota, że też mamy dużo znajomych z Francji, które są w Polsce, więc dużo robimy wspólne eventy, wspólne spotkania i tak dalej. I to też jest fajne, bo po prostu to jest ta mała Francja tutaj u nas w restauracji. Tak, dzień dobry. Właśnie dzisiaj wieczorem organizujemy francuski mecz Paryż-Inter Milan, to jest finał. Więc oczywiście dużo Francuzów będą dzisiaj tutaj u nas, cała Warszawa prawie. Cały czas robimy takie eventy, bo tutaj musi być Francja. Zapraszamy. Ale Paris. Więc tak, ostatecznie my zapraszamy Wam codziennie. Jesteśmy na powierzchni Warszawy. Tutaj prowadzimy francuski bistro. Co to jest francuski bistro? To jest od rana do wieczora francuskie jedzenie. Czyli zaczynasz rano, masz kawę, croissant i skończysz swój dzień, kieliszek wino, deska serów wędlin i tak wygląda nasza restauracja. Więc zapraszamy Wam codziennie od 8 do 22. Mogę Wam obiecować, że będzie jak we Francji. Obiecywać. Obiecywać. Nie obiecować. Dobre?